Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj przejdziemy obok mojej rabaty z jeżówkami i liliami. Lilie w tej chwili mają bardzo mocne, wysokie pędy i zaczęły ładnie kwitnąć. Najwyższy pęd ma tak około 1,80 m, więc jest dosyć wysoki. Kwiatów mają naprawdę sporo na pędach, więc będą dosyć długo kwitły. Kolor kwiatów, zaraz zajrzymy od spodu. O, tutaj jest. Kolor kwiatów jest taki mocno bordowo-kremowy. Bardzo ładne. Pachną tak niezbyt mocno, ale wyglądają bardzo ładnie. I mam nadzieję, że prognozy się nie sprawdzą, nie będzie żadnej burzy, która mogłaby je wyłamać. Najładniej wyglądają właśnie tak z oddalenia, kiedy dokładnie widać cały kształt tego pędu. A teraz podejdę bliżej. To jest moja rabata z jeżówkami. Jeżówki tutaj wysiały się same, więc ja nie wyrywałam wszystkich tych siewek, chociaż w ubiegłym roku sporo wyrywałam już takich rozrośniętych roślin i w ubiegłym roku też usunęłam przekwitnięte kwiaty, żeby mi się więcej nie rozsiewały. Tutaj za jeżówkami rośnie liliowiec. To jest liliowiec Super Purple o bardzo ciemnych, fioletowych kwiatach. O teraz. O bardzo ciemnych, fioletowych kwiatach. Ten jest taki troszeczkę wyblaknięty od słońca. To już jest koniec dnia, więc on już jest taki lekko podeschnięty. Ale ogólnie cała roślina już przestaje kwitnąć. I jak przestanie kwitnąć, ja ten liliowiec stąd zabiorę. Liliowiec będzie stąd usunięty. Natomiast te jeżówki, które tutaj są z przodu, powędrują tam w miejsce tego liliowca. Ponieważ tutaj tak na samym brzegu rabaty jest dosyć wysoko, tamte liliowce są takie trochę niższe, więc nie bardzo mi się to podoba. I jeszcze na dodatek te jeżówki zasłaniają mi moją różę New Imagine, która cały czas wypuszcza nowe pędy i właściwie kwitnie nieustająco. Jedne kwiaty przekwitają, natomiast następne pąki się rozwijają bardzo ładnie, więc trzeba tę różę wyeksponować. Tutaj rośnie drugi liliowiec i to jest liliowiec South Seas. Wygląda na taki bardzo malutki. Natomiast na rabacie z liliowcami jest ta sama odmiana i ona jest mniej więcej 2 razy wyższa i kwiaty ma też 2 razy większe. I wydaje mi się, że też ten liliowiec będzie usunięty. Tutaj z tyłu rośnie hortensja Limelight. Już teraz kwiatostany ładnie wyglądają. Są takie limonkowe. Bardzo ładne. Widać, że będą duże i mocne. Dalej na rabacie rośnie moja Pivonia Itoch. To jest odmiana Cora Louise, która w tym roku miała 1 kwiat, więc jestem pewna, że to jest właśnie ta odmiana. I koło niej w ubiegłym roku pousuwałam jeżówki, siewki jeżówek, tak żeby miała sporo miejsca. Tutaj kolejna lilia i to jest lilia orientalna. Przepiękna, pięknie pachnie i pięknie wygląda. Kwitnie tutaj już kilka dni, więc przypuszczam, że przy tej pogodzie takiej upalnej niedługo skończy kwitnienie. Mogłoby się trochę ochłodzić, wówczas lilie by kwitły o wiele dłużej. Tutaj na dole jest przejście po płytach, tam do ścieżki prowadzącej do kociego ogródka. A tutaj mam taką fajną siewkę z jeżówki. O, tutaj pszczółeczka na jeżówce. I ta jeżówka ma takie ładne
poskręcane, pozawijane w formie takiego, ja wiem, w formie takiej spirali płatki. Bardzo ładnie to wygląda. O, tutaj jest jeszcze ładniej zwinięta w ten sposób. Bardzo ładna. Płatki takie są węższe, no i właśnie takie lekko pozwijane. Tutaj na dole jest chryzantema. Chryzantema zimotrwała. Ona jest w gruncie na zimę. Przednią część tej rośliny na początku czerwca przycięłam krótko, tak mniej więcej na wysokość 10 cm. Teraz zaczęła wypuszczać nowe pędy. Te pędy są już takie i do jesieni wyrosną mniej więcej na wysokość około 40 cm. Dzięki temu tu z przodu nie będę miała takiej bardzo wysokiej rośliny. Natomiast tamta tylna część rośliny jest zostawiona w takiej naturalnej formie, bez przycinania i one będą dosyć wysokie, będą miały wysokość tak około 80 cm. Tutaj jest hortensja i to jest hortensja Vanilla Fraise. Ładne kwiaty, na razie wyglądają czysto, tak limonkowo, trochę kremowo. Niedługo zaczną się przebarwiać i niestety, jeżeli sierpień będzie bardzo upalny, no to kwiaty będą przypalone i nie będą zbyt ładnie wyglądać. Jeżeli sierpień będzie chłodniejszy, wówczas te kwiaty będą o wiele ładniejsze. Tutaj jest liliowiec i to jest odmiana Mauna Loa. Bardzo ładny, pomarańczowy liliowiec, który teraz już kończy kwitnienie i niedługo liliowce będę przycinać. Podsypię je lekko nawozem wieloskładnikowym, krótko przytnę, żeby wypuściły świeże liście, ponieważ w dużej części liliowce teraz już liście mają naprawdę nieładne, tak jak na przykład tutaj. Wyglądają tak jak trochę takie sianowate już w tej chwili się porobiły. Będą teraz przechodzić krótki okres spoczynku i można będzie je krótko przyciąć. Akurat ten liliowiec to jest Loxery Lace, jasno-kremowy. W tej chwili nie kwitnie żaden kwiatek. Już niedługo przestanie kwitnąć, ponieważ zostały mu tylko chyba kilka pąków, 7 chyba pąków. I tutaj dalej jest pęcherzynica kalinolistna i to jest odmiana Diabolo. Mocno rosnący krzew, taki do 3 metrów wysokości, bordowe liście. I szczerze mówiąc, to mam zamiar go stąd usunąć, ponieważ jest tutaj zbyt tłoczno. Ten bez, to jest krasawica Moskwy, on zostaje. Natomiast albo przytnę do zera i pozwolę wypuścić całkiem młode pędy tej pęcherzynicy, albo usunę ją całkowicie, żeby po prostu tutaj dać troszeczkę światła i troszeczkę luzu, a tam z tyłu coś posadzę innego, ale to jeszcze muszę się zastanowić. Tutaj kwitnie biała lilia. Niestety pająków w tym roku jest całe mnóstwo. Jak przechodzę przez ogródek, to cały czas mi się pajęczyna na twarzy oblepia. Ta lilia bardzo ładnie pachnie, także wieczorem tutaj w tym miejscu akurat ogrodu unosi się prześliczny aromat. I tutaj dalej jest ta sama lilia, ta akurat jest trochę mocniejsza, jeszcze ma kilka pąków, więc jeszcze przez jakiś czas będzie kwitła. Tutaj na dole jest bodziszek korzeniasty i tutaj też trzeba będzie zrobić trochę porządku. A tutaj są 3 róże i to jest odmiana Jubilee du Prince de Monaco o takich biało-czerwonych płatkach. No tutaj akurat są zmarnowane przez upał te kwiaty. One tutaj mają ciężkie życie. Muszę je teraz poprzycinać, ponieważ już przekwitły. Teraz przejdę z drugiej strony tej rabaty. Tutaj na dole jest jeszcze żurawka i to jest odmiana Marmalade. I dlaczego żurawki?
sadzę do doniczek. Sadzę do doniczek, bo jeżeli posadzę w ziemi od razu, to po prostu zapominam o nich. Tutaj były posadzone żurawki i niestety zapomniałam je w pewnym momencie podlewać. No i nie ma teraz już śladu po nich. Natomiast w doniczkach wiem, że muszę podlać doniczki i nic mi się nie zgubi. Teraz przechodzę tutaj. Tutaj jest liliowiec i to jest odmiana Cherry Chicks. Bardzo ładny, taki kolor właściwie nie do opisania. Jakiś taki czerwonawy, lekko malinowy, lekko pomarańczowawy. Ogólnie bardzo ładny liliowiec. Ale tutaj ma chyba trochę za ciemno, ponieważ widzę, że kwitnie bardzo umiarkowanie. Na chwilkę weszłam do kociego ogródka, gdzie też kwitnie piękna biała lilia, pachnąca. I jeszcze kwitnie jedna lilia, prześliczna. Cebulkę tej lilii kupiłam 2 lata temu w Biedronce. W ubiegłym roku kwitła bardzo marnie, natomiast teraz wygląda imponująco. Jest prześliczna, ma bardzo wielkie kwiaty w kolorze takim żółto-cytrynowym. Zaraz spróbuję to jakoś pokazać. O, tak wyglądają te kwiaty od spodu. Duże, bardzo ładne. Tam dalej za tą lilią jest hortensja bukietowa, odmiana Diamond Rouge. Natomiast tutaj ta śliczna lilia. Zaskoczyła mnie w tym roku, że wygląda tak ładnie i wracam teraz do mojej rabaty z jeżówkami. Tu je podcięłam chyba już 2 lata temu i zrobiłam z niej takie drzewko i bardzo mi się właśnie podoba ten sposób prowadzenia tui, ponieważ można jeszcze coś tutaj posadzić, a dodatkowo na rabacie nie ma cienia. Ja w tej chwili już mam pół ogrodu zacienionego, cienistych zakątków mam już całe mnóstwo i po prostu teraz już raczej takie słoneczne rabaty urządzam. I jesteśmy z drugiej strony tej rabaty. Tutaj właśnie jest ten liliowiec Super Purple. Pod hortensją wysiały się jeżówki. I tutaj jest dzwonek brzoskwiniolistny, któremu właśnie po pierwszym kwitnieniu wyskubałam te przekwitnięte kwiatki. I teraz zakwitł drugi raz bardzo ładnie. No tutaj liliowiec Wild Horses wygląda bardzo mizernie, jakiś taki podeschnięty. W ogóle szczerze mówiąc to zrobiło się niesamowicie sucho u mnie w ogrodzie. Te dni upalne wysuszyły strasznie ziemię i rośliny widzę, że już zaczynają cierpieć z powodu braku wody. Zaczynają mi kwitnąć moje mieczyki, które zostawiłam w gruncie na zimę. Akurat ten kwitnie bardzo ładnie. No i też z powodu upału już tutaj pierwsze kwiaty zaczęły wyglądać bardzo brzydko, ale dalsza część kwiatostanu wygląda jeszcze ładnie. A tutaj kwitnie druga gałązka i trzecia. Postawiłam dookoła niego taki zielony płotek metalowy, żeby się nie wykładał. I w ten sposób obeszliśmy rabatę dookoła i jesteśmy znów koło lilii. Tak wygląda moja rabata z jeżówkami i liliami w pierwszej dekadzie lipca. Wymaga trochę zmian, ale z tym będę musiała poczekać do jesieni. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.